Witam. Zapraszam na przepis na domowe ciasto francuskie na maśle. Ciasto robimy łatwiejszą metodą i trochę szybszą niż ta klasyczna. Domowe ciasto francuskie jest o niebo lepsze od tego kupnego. Można z niego zrobić wiele smacznych przekąsek na słono i mnóstwo słodkości. Na moim kanale znajdziesz kilka ciekawych przepisów, które Ci serdecznie polecam. Ogromnym powodzeniem cieszą się jabłka w cieście francuskim. Na końcu filmiku znajdziesz link do playlisty z wszystkimi przepisami. Nowych widzów zapraszam do subskrybowania kanału i czekam na łapki w górze. A to już składniki na ciasto francuskie. Możesz zrobić ciasto z połowy składników. Do przepisu wykorzystamy dobrej jakości masło, 82% tłuszczu. 400 g masła musi być bardzo zimna. Kroimy je na kawałki. Reszta masła powinna być miękka. Woda do przepisu musi być lodowata. W niej rozpuszczamy sól i wkładamy ponownie do lodówki, a nawet na kilka minut do zamrażarki. Ciasto robimy ręcznie lub mikserem. Do zimnej misy miksera wlewamy wodę z solą. Wsypujemy 650 g mąki. Mąka powinna zawierać 13 g białka na 100 g. Następnie dodajemy 165 g mięciutkiego masła i zaczynamy mieszać na wolnych obrotach przez około 1,5–2 minuty. Potem dodajemy zimne masło. Przedtem masło można włożyć do zamrażarki na 15 minut. Włączamy mikser i mieszamy na wolnych obrotach. Masło nie powinno się rozpuścić i nie powinno wsiąknąć w mąkę. Mieszamy po to, żeby rozprowadzić masło równo w cieście. Dlatego ma być bardzo zimne. Mieszamy przez około 1,5–2 minuty. Widzisz, że widać wyraźnie kawałki masła. Gdyby było ciepłe, wsiąknęłoby w ciasto. Masę przekładamy na stół posypany mąką. Posypujemy mąką i formujemy z niej kostkę. Potem wkładamy do woreczka lub zawijamy w folię i wkładamy do lodówki w najzimniejsze miejsce na 30 minut. Stół posypujemy mąką i kładziemy ciasto. Wałkiem spłaszczamy je, żeby nadać ciastu regularną formę. Możemy wałkować wzdłuż i wszerz. Ciasto posypujemy mąką, usuwamy nadmiar mąki i składamy je na 3, aby nadać mu regularną formę. Teraz ciasto przyciskamy delikatnie wałkiem, aby było szersze. Ważne jest to, aby rozcięte boki były teraz po bokach. Lekko wałkujemy. Teraz uwaga! Ciasto obracamy, aby boki z rozcięciem były na górze i na dole. Zaczynamy wałkować tylko w jednym kierunku, od środka do góry, od środka w dół. Wałkujemy, aż placek będzie wystarczająco długi, żeby go złożyć na 3. Uważamy cały czas, aby ciasto nie przykleiło się do stołu. Posypujemy mąką. Obracamy ciasto, aby rozcięte boki były na górze i na dole.
i zaczynamy wałkować w górę i w dół. Ciasto obracamy na drugą stronę, aby być pewnym, że nie przykleja się do stołu. Wałkujemy, aż będzie wystarczająco długie, aby je złożyć na 4, czyli na książkę. Najpierw składamy na pół, aby zrobić ślad, gdzie jest połowa. Potem dolny brzeg ciasta zaginamy tak, aby doszedł do środka. I to samo robimy z górnym brzegiem ciasta. Dociskamy delikatnie wałkiem. Teraz ciasto składamy na pół, to jest składanie na 4 jak książka. Jeszcze widać w cieście kawałki masła. Ciasto posypujemy lekko mąką. Obracamy tak, aby zamknięcie było po bokach. I lekko wałkujemy, aby ciasto było szersze. Wkładamy do woreczka i do lodówki, tym razem na godzinę, w najzimniejsze miejsce w lodówce. Stół posypujemy mąką. Rozwałkowujemy ciasto, aby było troszeczkę szersze. Ciasto kładziemy tak, aby rozcięte boki były na dole i na górze. Posypujemy mąką i zaczynamy wałkować jak wcześniej, w górę i w dół. Kontrolujemy, obracamy, aby się nie przykleiło do stołu. Kiedy jest odpowiednio długie, będziemy je składać po raz trzeci na 4, czyli na książkę. Składamy na pół, robimy ślad, rozkładamy, dolny brzeg przyciągamy do środka, potem górny na środek. Przyciskamy wałkiem i składamy na pół, tak jak książkę. Wałkiem lekko przyciskamy ciasto. Ciasto obracamy, tak aby rozcięte boki były u góry i na dole. Posypujemy lekko mąką i zaczynamy wałkować. Obracamy ciasto. Wałkujemy, aż ciasto będzie miało 1 cm grubości. Wtedy składamy je po raz 4, tak jak poprzednio. Mój placek jest długi. Jeżeli ty użyjesz połowę składników, twój placek będzie krótszy.
Ciasto składamy po raz czwarty, po raz ostatni. Ciasto spłaszczamy delikatnie, aby było szersze. Posypujemy mąką i wkładamy do woreczka lub zawijamy 2 razy w folię, dokładnie, aby nam nie wyschło. Ciasto trzymamy od 2 do 8 godzin w lodówce, a najlepiej trzymać je przez całą noc w lodówce. Na drugi dzień możemy odkroić kawałek ciasta do zrobienia ciasteczek lub przekąsek i resztę ciasta wkładamy do lodówki. Ciasto francuskie można przechowywać surowe w zamrażarce do 3 miesięcy, dokładnie zawinięte w folię, lub przechowywać w lodówce przez 3 dni, dobrze zawinięte. Domowe ciasto francuskie jest o wiele smaczniejsze niż te kupne. Możecie z niego przygotowywać mnóstwo znakomitych przekąsek na słono i słodkości. Już niebawem zaproponuję Ci filmik z nowym przepisem na torcik z ciasta francuskiego. Jeżeli wykorzystasz ten przepis, napisz mi w komentarzach, jak smakowało Ci domowe ciasto francuskie. Jak widzisz, ciasto francuskie nie jest trudne do zrobienia. Już teraz nie będziesz musiała kupować go w sklepie. Dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam na następne. Ciao, ciao!